Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl.com. Chciałbym się rzec tak naprawdę yo-yo, bo będziemy gadać dzisiaj o efekcie jojo. Jak łatwo dostrzec po obejrzeniu nawet paru odcinków na moim kanale, jedna z takich moich misji to jest krucjata, żeby pokazać jak zdrowe, jak normalne z punktu widzenia ewolucyjnego żywienia i tak naprawdę praktycznie każdego elementu zdrowia są posty. Oczywiście odwrotną stroną tej narracji jest to, że uważam, że oficjalne zalecenia 5 posiłków dziennie i już pomijam skład makroskładników odżywczych tych zalecanych diet, czyli 50 do 65% węglowodanów, jeśli chodzi o zawartość kaloryczną, są absolutnie debilne i to jest żelazny fundament właśnie te wytyczne, które prowadzi nas do chorób cywilizacyjnych, insulinooporność, cukrzyca, miażdżyca, co wielokrotnie zresztą już pokazywałem, jeśli chodzi o różnego rodzaju badania randomizowane i interwencyjne na tym kanale. Natomiast nie jestem pewien, czy ja jestem odosobniony w tym, czy może też słyszeliście czasami krytyczne głosy, że nawet jeśli posty krótkofalowo są dobre i tak jak pokazałem w tym filmiku, będą obniżać ciśnienie, będą obniżać stany zapalne, albo tak jak pokazywałem z kolei w tym filmiku, same posty mogą zregenerować mięsień sercowy niezależnie od diety po zawale serca STEMI. Może to wszystko jest po prostu krótkofalowe, a szczególnie jeśli chodzi o wagę. To znaczy, że jeśli będziesz pościć, schudniesz bardzo łatwo, tak jak tutaj pani Ania na przykład zostawiła. To jest jeden z takich setek komentarzy pod różnego rodzaju moimi filmikami, że odchudzałam się całe życie, a teraz schudłam bez diety. Mam taki styl życia. Może to jest pułapka, może tempo metabolizmu, jeśli chodzi o posty, będzie spowalniać i potem jeśli wrócimy z powrotem do kaloryki, do której byliśmy przyzwyczajeni, waga po prostu poszybuje w górę i będziemy przybierać wagę jak, nie wiem, belgijska z Wisłoucha, która będzie stołować się w McDonaldzie codziennie przez miesiąc. Tutaj ogólnie mówimy sobie jak zdrowo nie jeść, a teraz chwila o tym, co zdrowo jeść. Jeść oczywiście przede wszystkim mięsko. I właśnie dlatego sponsorem tego odcinka jest Mięsna Paczka, czyli dostawca mięsa z ekologicznych, certyfikowanych polskich hodowli. Te hodowle, jak to zawsze mówię, odbywają się, jak Bozia przekazała, nie ma żadnych antybiotyków na absolutnie żadnym etapie hodowli, nie ma żadnych boosterów wzrostu, hormonów wzrostu. Wszystko odbywa się naturalnie i organicznie, żeby zagwarantować jak najlepszą jakość mięsa. I Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki, wybieramy jedną z gotowych mięsnych paczek, albo można skompletować własną ze wszystkich produktów znajdujących się w sklepie. Wybieramy, gdzie ma zostać ona dostarczona i punkt trzeci, cieszymy się, gdy ktoś zapuka do drzwi, bo jest to właśnie mięsna paczka, która jest świetnie zabezpieczona, jest tam warstwa izolacyjna, jest suchy lód, to wszystko jest świetnie zmrożone, zabezpieczone właśnie termicznie i można sobie je przełożyć bezpośrednio do zamrażarki i wyjmować, kiedy jest tam jakaś chwilka, żeby coś ugotować. Jeśli nie zamawiałeś jeszcze w mięsnej paczce, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Ja serdecznie polecam i dziękuję za sponsorowanie tego odcinka i lecimy dalej. Zacznijmy jednak od tego, czym jest spoczynkowa przemiana materii, ponieważ to będzie właśnie taki nasz podstawowy wskaźnik, który będziemy sobie tutaj badać, czy omawiać w różnego rodzaju badaniach, czy w kontekście różnego rodzaju badań. Więc ta spoczynkowa przemiana materii, czyli resting metabolic rate, to jest właśnie przemiana materii, która będzie odbywać się w stanie spoczynku i to jest energia wydatkowana przez organizm, można powiedzieć, na po prostu życie, na funkcjonowanie. Tak? Czyli będzie obejmowała między innymi utrzymywanie temperatury ciała, będzie utrzymywała pracę serca, płuc, wątroby, wszystkich organów. Ta spoczynkowa przemiana materii będzie oczywiście zmieniać się z wiekiem, żeby było jasne, wbrew temu co się mówi, ona nie zmienia się w jakimś niesamowitym stopniu. Będzie zależała od masy mięśniowej. Tak? To znaczy mężczyźni najczęściej mają zdecydowanie przynajmniej większą spoczynkową przemianę materii niż kobiety, bo mają po prostu też większą masę mięśniową. Będzie to oczywiście zależało m.in. od pracy tarczycy. Jest komponent genetyczny, jeśli chodzi o regulowanie spoczynkowej przemiany materii. Natomiast ogólnie spoczynkowa przemiana materii właśnie będzie nam mówić, ile będziemy zużywać energii na bycie, życie i funkcjonowanie. Jest to więc wskaźnik, który będzie pokazywać, jak efektywnie działa nasz metabolizm. To jest oczywiście też podstawa potencjalnie do ustalania choćby kaloryki codziennej, tak? Ponieważ ta kaloryka będzie właśnie się zmieniała w zależności od naszego współczynnika metabolizmu spoczynkowego, czy tempa metabolizmu spoczynkowego. Warto wiedzieć jeszcze, że zwyczajnie, kiedy będziemy badać
w różnego rodzaju badaniach, czy ustalać to tempo metabolizmu spoczynkowego, będzie to robione w warunkach zupełnego spoczynku, właśnie i psychicznego, i fizycznego, po 8 godzinach snu i około 12 godzin postu, żeby wykluczyć wpływ różnego rodzaju czynników właśnie na zmianę tempa metabolizmu. Czyli innymi słowy, chcemy wiedzieć, że pomiar po prostu jest adekwatny, że rzeczywiście pokazuje tą efektywność metabolizmu i nie jest zakłócany przez inne czynniki. Warto również przekazać, no właśnie, parę takich podstawowych informacji o efekcie jojo, które mam nadzieję są Wam nieznane, a na pewno są fascynujące. Przede wszystkim, jeśli chodzi o efekt jojo, wychodzi na to, że jest to po prostu jeden z takich modeli adaptacyjnych organizmu, czyli innymi słowy spowolnienie metabolizmu będzie w tym przypadku konieczne, żeby zmniejszyć m.in. stres oksydacyjny organizmu i właśnie hipoteza jest, że to będzie pozwalać nam z czasem wydłużyć życie, tak? Czyli te restrykcje kaloryczne. Być może było tak kiedyś, obecnie nie ma to żadnego sensu z tego powodu, że po prostu czasy nam nie sprzyjają. W momencie, w którym jesteśmy absolutnie całą dobę otoczeni jedzeniem wysokokalorycznym, w kontekście historycznym, ewolucyjnym, jedzeniem, którego nigdy wcześniej nie mieliśmy na talerzu, to nawet jeśli uda się schudnąć i potem rzeczywiście zaczynamy pakować, to można powiedzieć, ta adaptacja, która miała nam służyć, oczywiście nam nie służy, bo zaczynamy przybierać wagę i sama ta waga będzie nam bruździć, jeśli chodzi o zdrowie metaboliczne. Następna rzecz, którą trzeba wiedzieć, to absolutnie nie trzeba być osobą, która ma nadwagę albo po prostu jest gruba czy otyła, żeby doświadczyć efektu jojo. Było jedno do tej pory takie fascynujące badanie randomizowane, gdzie właśnie sprawdzano, czy ograniczenie, czy te restrykcje kaloryczne są w stanie wywołać efekt jojo u osób już zdrowych metabolicznie i chudych i okazuje się, że jak najbardziej są w stanie to zrobić. Można powiedzieć, efekt będzie dotyczył absolutnie wszystkich. Druga rzecz jest taka, że tempo spowolnienia metabolizmu będzie dosyć mocno zależne, będzie bardzo mocno korelować z stopniem ograniczenia kalorii. Im bardziej będziemy ograniczać kalorie, tym większe będzie spowolnienie metabolizmu i tym potencjalnie wtedy będzie większe odbicie, jeśli chodzi o wagę. Kolejną fascynującą i przerażającą rzeczą jest to, że to spowolnienie metabolizmu nie tyczy się samego okresu, kiedy mamy właśnie ograniczenie kaloryczne. Wychodzi na to, że nawet rok po tym okresie, kiedy ograniczyliśmy kalorie, żeby schudnąć, nasz metabolizm wciąż może być spowolniony. I świetnie to widać, jeśli chodzi o program swego czasu bardzo popularny w amerykańskiej telewizji. Nie jestem pewien, czy do tej pory go wyświetlałem, który nazywał się Biggest Loser, czyli taki największy przegraniec, straceniec. Chodziło o to, żeby sprawdzić spośród wszystkich uczestników tego show, kto straci najwięcej kilogramów. Oczywiście bardzo często brały udział w tym programie osoby z naprawdę olbrzymimi kłopotami, jeśli chodzi o wagę. Więc sama koncepcja programu była bardzo ciekawa. Natomiast naukowcy zrobili jeszcze ciekawszą rzecz, bo wytropili 14 z 16 zwycięzców tego programu i sprawdzali, jak ich waga zmieniła się bodajże 6 lat po zakończeniu tego programu. Jeśli chodzi o koniec programu, to średnia utrata wagi u tych uczestników wynosiła 58, będę zaokrągać do pełnych liczb, 58 kg plus minus 25 kg. Jeśli chodzi o to tempo metabolizmu spoczynkowego, to było ono zmniejszone na koniec programu, uwaga, o 610 plus minus 483 kilokalorii na dzień. Po 6 latach okazuje się, że odzyskali oni średnio 41 kg plus minus 31. W porywach nawet 70 kg było tej wagi odzyskane. 6 lat po zakończeniu programu tempo metabolizmu było wciąż zmniejszone o średnio 500 kilokalorii plus minus 207. Innymi słowy, 6 lat po zakończeniu tego całego reżimu odchudzania tempo metabolizmu wciąż było spowolnione. Na pewno było to częściowo podyktowane tym, że te osoby potem jak im waga zaczęła odbijać, znowu zaczęły robić dokładnie to samo, co robiły wcześniej, czyli wprowadzać restrykcje kaloryczne i próbować chudnąć w ten sposób. Natomiast, no właśnie, to jest absolutnie głupi, prawdopodobnie najgłupszy sposób, żeby chudnąć wbrew pozorom. Chodzi właśnie o typowe podejście do odchudzania, które polega na tym, że jemy tak, jak nam pokazują wytyczne, to znaczy wstajesz, jesz śniadanko, nie wiem, drugie śniadanko, obiad, kolacja, zdrowe przekąski. To jest właśnie coś, co absolutnie jest w stanie roztrzaskać twój metabolizm tak, że nie będziesz w stanie się po tym podnieść bardzo, bardzo duży czas. Efekt jojo będzie występować w momencie, w którym posiłki są bardzo regularne. I generalnie wychodzi na to, że tak długo, jak będziemy właśnie jeść wiele posiłków, i wprowadzimy ograniczenie, restrykcje kaloryczne i to okienko nasze żywieniowe będzie
typowym okienkiem dla większości osób, czyli ono może wynosić około 16 godzin, czyli generalnie nie jemy najczęściej po prostu kiedy śpimy, nie jemy gdzieś tam chwilę przed zaśnięciem, chwilę po przebudzeniu. I takie okienko właśnie żywieniowe może trwać do 16 godzin. Więc właśnie wiele posiłków i różnego rodzaju głupie przekąseczki, które są bardzo często promowane przez naprawdę absolutnie niekompetentnych dietetyków, bo po prostu oni szkodzą najzwyczajniej w świecie ludziom, będą prowadzić do efektu jojo. Jeśli już to się rzekło, jeśli już to powiedziałem, to oczywiście ciężar dowodowy będzie spoczywać tutaj na mnie, bo jeśli to wszystko mówię, to poniekąd to oczywiście już jest sugestia, że posty nie będą powodować spowolnienia metabolizmu. No więc przyjrzyjmy się, czy rzeczywiście tak jest. Aby zrozumieć w pełni wpływ postów właśnie na tempo metabolizmu spoczynkowego, trzeba zrozumieć magiczny moment, kiedy rzeczywiście dzieją się cuda w organizmie. Ten moment określa się jako metabolic switching, czyli takie właśnie przełączanie, ja to nazywam przełącznikiem metabolicznym. I określa się to jako punkt negatywnej równowagi energetycznej w organizmie. Czyli innymi słowy, to jest moment, w którym można powiedzieć, przepaliliśmy przez to, co mieliśmy w krwiobiegu, czyli na przykład glukozę, jeśli ktoś nawet je więcej węglowodanów, trójglicerydy i ciało musi zacząć zasilać się po prostu tymi naszymi zapasami, choćby między innymi tkanki tłuszczowej. Szacuje się, że właśnie ten moment tego przełączenia metabolicznego będzie dziać się mniej więcej po 12 godzinach od ostatniego posiłku. Mniej więcej po 12 godzinach, bo to naprawdę zależy od tego, ile się na przykład spożyło kalorii czy kilokalorii całego ostatniego dnia, oczywiście jak kaloryczny był ten ostatni posiłek itd. itp. Natomiast dla uproszczenia, bo wydaje mi się, że bardzo łatwo sobie w głowie jakby tą liczbę umiejscowić, mniej więcej po 12 godzinach zaczyna dochodzić do tego przełączenia metabolicznego. W tym ważnym momencie organizm po prostu zaczyna produkować sam energię. Właśnie jest to moment, w którym generalnie glikogen, czyli ta nasza zgromadzona glukoza w wątrobie, zaczyna być już dosyć mocno przepalona. Ciało więc zaczyna mobilizować kwasy tłuszczowe z adipocytów, czyli tych naszych komórek tłuszczowych do krwiobiegu. Zaczynamy produkować ciała ketonowe, oczywiście z każdą kolejną godziną coraz więcej i oczywiście to będzie polegało między innymi na tym, że poziom insuliny jest wtedy nisko, a ten bliźniacz, czy jak to zawsze mówię, hormon również produkowany przez trzustkę, tylko komórki alfa trzustki, glukagon, właśnie zaczyna mobilizować między innymi kwasy tłuszczowe do krwiobiegu. Tym magicznym momentem jest moment, w którym tak naprawdę zaczynamy bardziej zasilać się jeszcze raz kwasami tłuszczowymi i ciałami ketonowymi. Innymi słowy, tym magicznym momentem jest moment, kiedy zaczynamy wchodzić powoli w ketozę. Ten właśnie moment będzie tym momentem decydującym, który będzie decydować, że ten nasz metabolizm zostaje na stałym poziomie, można go nawet poprawić poprzez posty, co jeszcze dalej będę pokazywać. I może się to wydawać szokujące wielu osobom, które słuchają tego kanału, ponieważ no właśnie, jesteście osobami, które się interesują zdrowiem, tak? Na pewno jest mnóstwo osób, tutaj po prostu dziesiątki, pewnie tysięcy osób, które mają doświadczenie z postami, które wiedzą dużo o postach. Natomiast ja zawsze powtarzam, my działamy w naszej bańce, tak? W naszej bańce wiedzy, czyli nam się wydaje, że to jest wszystko jakieś normalne, rozsądne, tak? Że wszyscy o tym wiedzą, ale w praktyce absolutnie w większości naszego społeczeństwa nigdy nie dochodzi do tego przełączenia metabolicznego. No bo nie może do niego dojść, jeśli po prostu nasze okienko żywieniowe wynosi 12 godzin albo i więcej godzin. To znowu świetnie zobrazowano między innymi na takim fajnym wykresiku. Na pierwszym wykresie jest pokazane właśnie jak wygląda moment wystąpienia tego przełączenia metabolicznego osób, które jedzą normalnie, czyli po prostu te 3 posiłki minimum w okienku 12-godzinnym i mówię, że następuje, ale oczywiście to jest ironia, bo nigdy nie następuje, tak? Nigdy nie dochodzi do tego przełączenia metabolicznego i tym samym jeśli te osoby tylko zaczną w pewnym momencie się odchudzać, to jeszcze raz tempo metabolizmu spoczynkowego zaczyna spadać. Na drugim obrazku widzimy właśnie to tempo przełączenia metabolicznego u osób, które są na postach 5/2, czyli po prostu 2 dni w tygodniu nie jedzą i 5 dni w tygodniu jedzą. Oczywiście też są różne wariacje tych postów, ale w skrócie tak one wyglądają. I na trzecim obrazku widać, jak będzie wyglądać ten moment przełączenia metabolicznego. To tam świetnie widać właśnie, jak ciała ketonowe będą szybować do góry u osób, które jedzą w okienku 6-godzinnym, tak? Czyli poszczą 18 godzin i jedzą właśnie w okienku 6-godzinnym. Bardzo fajnie właśnie, jak się razem te wszystkie wykresy podsumuje, widać te momenty u osób, które poszczą. Także zawsze
jako taki off-topic, kiedy słyszę o ogólnych właśnie wytycznych dietetycznych, czuję się jak ta para kotów w Kawale. Nie wiem, czy słyszeliście, że 2 koty stoją na brzegu pustyni, jeden drugiego chwyta za ramię i mówi: stary, nie ogarniam tej kuwety. Więc ja też absolutnie nie ogarniam tej kuwety. Bo jeszcze raz, jeśli człowiek zaczyna się zagłębiać po prostu w badania, ma jakiekolwiek pojęcie o badaniach, to ewidentnie widać, że te klasyczne zalecenia dietetyczne są absolutnie idiotyczne. Także jeśli czasami kogoś drażni, nie wiem, ta moja, nie wiem, złość czy agresja, kiedy je omawiam, ona jest naprawdę w pełni uzasadniona. Uważam, że one naprawdę nie istnieją po to, żeby ludzie byli zdrowi, tylko po prostu po to, żeby potencjalnie wprowadzać potem różnego rodzaju rygory terapeutyczne, żeby im pomagać wyzdrowieć metabolicznie. Gdyby te zalecenia były absolutnie inne, to bardzo często po prostu nie trzeba byłoby potem wydawać całe mnóstwo pieniędzy, żeby te osoby leczyć i całe mnóstwo bólu byłoby oszczędzone tym osobom i im bliskim. Także można też spojrzeć na to w ten sposób, że nie będzie dochodziło do przełączenia metabolicznego tak długo, jak twój poziom insuliny czy czyjś poziom insuliny będzie podbity, ponieważ wtedy ta przeciwwaga do insuliny, czyli glukagon, nie jest w stanie być wytworzony w odpowiedniej ilości, tym samym nie będzie dochodziło do przełączenia metabolicznego. Natomiast przechodząc już stricte do badania, zobaczmy jak zmienia się to tempo metabolizmu spoczynkowego u osób, które poszczą. I tam sprawdzano na grupie 29 osób, 17 było kobiet, 12 mężczyzn, jak właśnie zmieniało się to tempo metabolizmu spoczynkowego. I wyszło, że po 36 godzinach poszczenia tempo metabolizmu wzrosło. Prawdopodobnie to było spowodowane tym, że trzeba więcej, jeśli nie ma pokarmu, to trzeba więcej energii, między innymi z tkanki tłuszczowej mobilizować. Czyli tempo metabolizmu po 36 godzinach znacząco wzrosło, bo tak to ładnie ujęto w badaniu. Natomiast po 72 godzinach tempo tego metabolizmu spoczynkowego nie różniło się specjalnie od tego mniej więcej przy 12 godzinie. I oczywiście nawet w tym badaniu, które teraz cytują, że wiele innych badań znalazło tą samą zależność, że mniej więcej w okolicy 36 do 48 godziny znacząco wzrasta to tempo metabolizmu spoczynkowego. Natomiast kolejna rzecz, którą trzeba wiedzieć, że posty to jest coś, co będzie się dopasowywać do człowieka. Jeśli jesteś otyły, jeśli masz nadwagę, to twoje tempo metabolizmu spoczynkowego będzie wzrastać bardziej niż u osób, które mają już normalną wagę. Wiemy z innych badań, że na przykład stopień autofagii będzie zależny od tego, ile, można powiedzieć, organizm ma do roboty. I jeśli ktoś jest znowu otyły, jeśli ktoś ma nadwagę, to tempo autofagii podczas postów u tych osób będzie większe niż osób na przykład o normalnej wadze. Im bardziej masz przefajdane metabolicznie, tym więcej posty ci dają. Im, że tak powiem, normalniejszy jesteś, jeśli chodzi o metabolizm, tym mniej organizm ma do sprzątania i tym samym jakby te korzyści nie są jakieś olbrzymie. Można powiedzieć, korzyścią jest to, że po prostu non-stop utrzymujesz organizm właśnie w takim, nazwijmy to, idealnym stanie. To jeszcze znowu jako taki off-topic tutaj zacytuję część badania, które uważam jest fascynująca. Ja oczywiście o tym mówiłem w filmiku Posty versus miażdżyca. Jeśli ktoś nie oglądał, to bardzo, bardzo polecam, bo tam pokazuje coś, co niestety nie mieści się w głowie większości kardiologów, to znaczy, że mimo, że podczas postów, szczególnie długich postów, poziom cholesterolu potrafi skoczyć nawet parędziesiąt procent do góry, to zaglądając stricte do tętnic okazuje się, że dzieją się tam absolutnie same pozytywne zmiany. Jeden ze sposobów właśnie mierzenia takich zmian w naczyniach krwionośnych, który jest zresztą złotym standardem, jest badanie, które nazywa się Flow Mediated Dilation. Rozszerzenie naczyń krwionośnych zależne od przepływu. To jest złoty standard, bo on po prostu najpierw robi się zacisk, najczęściej właśnie jeśli chodzi o tą tętnicę naramienną, zacisk jakąś opaską, rękawem i następnie bada się, w jakim tempie będą rozszerzać się te naczynia krwionośne i jak będzie zmieniać się przepływ krwi. Im bardziej się rozszerzają naczynia krwionośne, tym bardziej oznacza to, że są w dobrym stanie czy w stanie optymalnym. Jest fascynujące właśnie, jak zmieniał się przepływ krwi po odpowiednio 12, 36 i 72 godzinach w tym badaniu. Początkowo wynosił 3,32 ml na 100 ml na minutę, następnie skoczył po 36 godzinach na 4,87, a następnie 6,21. I to jest właśnie jedna z tych magicznych rzeczy, które dzieje się podczas postów, jeśli chodzi o zdrowie układu sercowo-naczyniowego. W kółko powtarzam, jeśli ktoś przekonał cię, że jedzenie, 4-5 posiłków dziennie zagwarantuje ci fantastyczne
zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Niestety uważam, że jest to ostatnia rzecz, która jest bliska prawdy, niestety. W kolejnym badaniu wzięło udział 22 uczestników, 11 pań, 11 panów i tam przez 22 dni badano właśnie przede wszystkim, jakie będzie tempo metabolizmu spoczynkowego w momencie, w którym będą pościć co drugi dzień. Generalnie na koniec tego okresu badawczego, czyli 22 dni, wyszło, że średnio stracili, to były osoby nieotyłe, zdrowe, nieotyłe, warto podkreślić, straciły średnio 2,5 plus minus 0,5% początkowej wagi. Spadek tkanki tłuszczowej, to jest bardzo ważne, wynosił 4 plus minus 1%. To jest coś, co opowiadałem szczegółowo w tym filmiku. Podczas postów nie następuje specjalnie utrata masy mięśniowej. Posty muszą być naprawdę wielodniowe, żeby nastąpiła jakakolwiek znacząca utrata masy mięśniowej. Organizm strasznie chroni mięśnie, nie bez powodu, bo serce jest mięśniem i w pierwszej kolejności po prostu będzie przepalać, można powiedzieć, absolutnie wszystko inne. Autofagia będzie dostarczać między innymi energii. Oczywiście utlenianie tłuszczu w postaci tkanki naszej tłuszczowej. Natomiast mięśnie są jak najbardziej oszczędzane. Jeśli chodzi właśnie o tempo metabolizmu spoczynkowego, przy 21 dniu, jak stwierdzono, nie było żadnych znaczących zmian. Jedyne, co się zmieniło 22 dnia, to jest coś, co nazywa się jakby współczynnik oddechowy, wskaźnik, który będzie badać, w jakim stopniu jest utleniany tłuszcz czy tkanka tłuszczowa. On zmniejszył się właśnie 22 dnia, co oznaczało, że generalnie było przyspieszone tempo spalania tkanki tłuszczowej. Po 22 dniach mieliśmy posty jeszcze raz zamienne, czyli po prostu dzień jedzenia, dzień poszczenia. Nie było absolutnie żadnych zmian, jeśli chodzi o tempo metabolizmu spoczynkowego. W sumie jeszcze warto zacytować dwie ciekawostki z tego badania, bo ja oczywiście nie chcę wchodzić w zbyt wielkie szczegóły, bo nie o to chodzi, żeby omać jakby w pełni to badanie. Temperatura ciała u tych osób nie uległa zmianie, natomiast właśnie wspominałem, że tam zmieniło się tempo tlenienia tłuszczów, czyli tak naprawdę przepalania tej naszej tkanki tłuszczowej. Linia bazowa, czyli w momencie jakby rozpoczęcia badania, tempo spalania tłuszczy czy utleniania tłuszczy wynosiło 69 gramów na dobę. Na koniec eksperymentu skoczyło do 101 gramów na dobę. Czyli innymi słowy, mamy ponad 50% wzrost tempa utleniania tłuszczy. Te osoby są świetnym przykładem właśnie takiej próbki z naszego społeczeństwa. Osoby, które nie pościły, tak, bo to były osoby, które nie miały żadnego doświadczenia z postami, i u nich to przełączanie metaboliczne nie następowało. Organizm tak naprawdę, można powiedzieć, nie miał pojęcia, że może zasilać się własną tkanką tłuszczową. No bo po co? Przecież możemy jeść dosłownie non-stop. Od momentu wstania do momentu położenia głowy na poduchę. Wtedy to tempo wynosiło spalania tłuszczy 64 jeszcze raz gramy na dobę. I skoczyło ponad 50% na końcu eksperymentu. Po zaledwie 3 tygodniach ciało ciało wie, ludzie nie wiedzą. Ciało mogło w końcu przełączać się metabolicznie, tak, mogło zacząć przepalać tkankę tłuszczową i to właśnie skutkowało zwiększonym tempem spalania tkanki tłuszczowej. Jeszcze raz, na końcu eksperymentu średnio te osoby utraciły 4 plus minus 1% tkanki tłuszczowej, czyli w porywach nawet 5% obecnej tkanki tłuszczowej w ich ciele. Zarąbisty wynik. No, ale najciekawsze badania to są badania porównawcze, to znaczy właśnie badania porównujące posty bezpośrednio do diet z restrykcją kaloryczną, gdzie posty nie występują. Czyli innymi słowy to okienko żywieniowe jest minimum 12-godzinne. I w jednym właśnie z takich badań porównywano dietę z restrykcją kaloryczną do postów przemiennych, czyli znowu co drugi dzień te osoby pościły cały czas. I co ciekawe, utrata tłuszczu i masy mięśniowej była podobna w obu grupach, natomiast było znaczące spowolnienie metabolizmu w grupie z restrykcją kaloryczną, mimo że restrykcja kaloryczna w tej grupie, która właśnie jadła w okienku 12-godzinnym co najmniej żywieniowym, była mniejsza niż u osób poszczących. Czyli jeszcze raz podsumowując, żeby się nie zaplątać, osoby, które pościły co drugi dzień, koniec końców miały dużo bardziej ograniczoną liczbę spożywanych kalorii, bo 47% w porównaniu do zaledwie 28%, czy zaledwie, wciąż 28% u osób, które nie pościły. I mimo tego, że była taka olbrzymia różnica w ograniczeniu liczby kalorii u osób poszczących, to tam metabolizm specjalnie się nie zmienił, a osoby, które nie pościły, miały już spowolniony metabolizm. I to powinno właśnie pokazać, jakim absolutnym szaleństwem
Jeszcze raz, jest odchudzanie się w klasyczny sposób. Nie wiem, 4-5 posiłków dziennie z ograniczeniem kalorycznym bez postów. Oczywiście tych badań jest dużo więcej, ja tylko wrzucę 2 kolejne po prostu wycinki z tego badania, właśnie w którym znajdują się te omówione porównania. Jeśli ktoś ma ochotę, to po prostu polecam przeczytać więcej. Natomiast teraz się skupimy na właśnie jeszcze krótkim wyjaśnieniem, czy skupię się, dlaczego dzieje się tak, że w momencie przełączenia metabolicznego to tempo metabolizmu się nie zmienia, albo tak jak pokazywałem wcześniej, jeśli ktoś pości na przykład minimum te 36 godzin, to tempo metabolizmu spoczynkowego wręcz wzrasta. Okazuje się, że rozwiązanie tej zagadki jest relatywnie proste i polega na tym, że glukoneogeneza, czyli tworzenie po prostu glukozy przez nasz organizm, oraz ketogeneza, czyli tworzenie właśnie ciał ketonowych, to są procesy na tyle energochłonne, że zwiększają właśnie nasze tempo metabolizmu spoczynkowego. I niewykluczone, że istnieją takie badania interwencyjne na modelach gryzoni. Prawdopodobnie gdyby właśnie nie te 2 mechanizmy, to rzeczywiście nawet podczas postów tempo metabolizmu by spowalniało, tak jak spowalnia na tych typowych właśnie dietach, które omawiałem. Natomiast właśnie produkcja wychodzi na to ciał ketonowych przede wszystkim będzie ratować nas przed spowolnieniem metabolizmu. To też swoją drogą właśnie pokazuje, dlaczego diety ketogeniczne będą sprawdzać się dużo lepiej, jeśli chodzi o utratę tkanki tłuszczowej, odchudzanie, niż typowe diety. Co by tu powiedzieć na podsumowanie? Chyba jest wszystko jasne. Posty rządzą niepodzielnie, jeśli chodzi o utrzymywanie zdrowia metabolicznego. Są niczym ten piękny, dostojny, złotowłosy król, który patrzy się na hałotę taplającą się w błocie 5 posiłków dziennie. O nie, jadłem ostatnio 2 godziny dziennie, potrzebuję batona energetycznego. Nie polecam tego robić, cóż by to więcej powiedzieć. Także mam nadzieję, że ta dawka wiedzy też pozwoli Wam lepiej zrozumieć, dlaczego jestem takim fanem postów. Jak zawsze wszystkie pytania, obserwacje i szczególnie jak zawsze anegdoty mile widziane zapraszam do sekcji komentarzy. Też tam oczywiście będę, na ile czas mi pozwoli. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu przypiętym pod filmikiem, żeby mi spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy. Kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka od A do Z, żeby przestać wydawać non-stop pieniądze na podręczniki, różnego rodzaju magiczne aplikacje itd., itp., niezależnie się od korepetytorów, szkół językowych. I jeszcze raz to działa niezależnie od języka, którego chcecie się uczyć, czy to są języki europejskie, ugro-fińskie, azjatyckie. System sprawdzi się w każdym z nich. Kurs Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, gdzie z kolei pokazuje, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać informacje, tworzyć pętlę informacji zwrotnej. Ten kurs z kolei jest idealny dla każdej osoby, która z jakiegoś powodu musi przyswoić nieważne czy mniejsze, czy większe partie informacji. Jeśli jesteś studentem, czy maturzystą i chcesz po prostu nauczyć się jak najwięcej informacji, mieć dobre oceny, czy stypendium, kurs się nada. Chcesz się przekwalifikować i potrzebujesz zdobyć nowe umiejętności, które nie mają nic wspólnego na przykład z Twoją obecną dziedziną, sprawdzi się świetnie. Masz świetną robotę i chcesz dostać awans i potrzebujesz zdać jakieś certyfikacje, różnego rodzaju egzaminy, nada się jak najbardziej i na koniec, nawet jeśli ktoś chce pamiętać więcej z tego, co czyta, z tego, co słucha, również kurs sprawdzi się tu świetnie. I również kurs o 1 włos za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe i walczyć m.in. z różnego rodzaju upierdliwymi chorobami skóry głowy, jak choćby uporczywy łupież. Jak zawsze w opisie będzie link do mojego newslettera. Tam jak się kliknie go, wyskakuje okienko, można wprowadzić swój adres mailowy i tam z kolei wysyłam artykuły powiązane właśnie z językami obcymi, czy nauką języków obcych, pamięcią, produktywnością, kreatywnością i na przykład również sporadycznie analizą badań naukowych. Wszystkie badania, które opisałem w tym filmiku, również będą znajdować się w opisie. I na koniec, jeśli ciekawią Cię wszystkie te informacje, które wymieniłem w tym filmiku i chciałbyś je zapamiętać, chciałbyś je przyswoić, żeby stały się częścią właśnie Twojego korpusu wiedzy, można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych i one są dostępne dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie, można się zapisać nawet na 1 miesiąc, jeśli ktoś ma ochotę i ściągnąć fiszki właśnie do tego odcinka i ponad 100, chyba 15 czy 20 poprzednich odcinków. Również dla patronów jest dostępna sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam najciekawsze właśnie badanie tygodnia. Ostatnio na przykład o ciekawej interwencji, która zmniejszyła rozmiar płytki miażdżycowej versus
klasyczne terapie, takie jak choćby statyny, beta-blokery i tak dalej. I tam oczywiście jest mój komentarz do każdego takiego badania. I dodatkowo dla patronów jest również forum, gdzie można mi zadawać pytania. Forum dosyć aktywnie i prężnie działa, także jakby co, zapraszam. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.